A co to? Trochę waży, widzę. Ale się chłopie Postarał. Misja Natura. Natura 2000 to najbardziej ambitna inicjatywa, jaką podjęto w celu zachowania europejskiej przyrody. Jej głównym celem jest ratowanie rzadkich siedlisk przyrodniczych oraz ochrona roślin i zwierząt zagrożonych wyginięciem. Na wyprawę, której zadaniem będzie poznawanie terenów objętych tym programem, wybraliśmy Romka, ornitologa i obrońcę przyrody, i Małgosię, osobę ciekawą świata i wrażliwą na piękno. Przekonacie się, że mądre gospodarowanie na terenach chronionych przynosi korzyść zarówno ludziom, jak i środowisku, a dobre praktyki, czyli czynności wspierające przyrodę, zaskoczą Was swoją skutecznością. Romku, Małgosiu, zaczynamy. No nie stój jak kołek. Pomóż mi. Co się tak dziwisz? Przecież dzisiaj mamy Zalew Szczeciński. Spotkamy dzisiaj króla w własnej osobie. No, to jego największa populacja zamieszkuje szkoły i urzędy. A w przyrodzie upodobał sobie Zalew Szczeciński. Oto Bielik. Orzeł Bielik. Ale Bielik to nie orzeł. Jak śmiesz, jak możesz? Poza tym, według niektórych, ptak na godle to nawet nie Bielik. Według kogo? Spokojnie, zaraz ci to wyjaśnię. Dobra, później o tym porozmawiamy. Teraz czeka na was pani Małgorzata na wzgórzu Wisielców. W dawnych czasach wykonywano tu egzekucje. Wprowadź kod obszaru. Zalew Szczeciński, kod obszaru PLB 320009. Obszar specjalnej ochrony ptaków w ramach sieci Natura 2000. Dzień dobry. Dzień dobry. Witam. W jakim Dzień pięknym dobry. miejscu się spotkaliśmy. Bardzo ładne widoki. Zwie się Wzgórzem Wisielców, a z tego miejsca widać brzeg Zalewu Szczecińskiego. To miejsce, gdzie nakładają się 3 obszary naturowe. Zalew Szczeciński, ujście Odry i Wolin i Uzna. Obszary chronione z dyrektywy zarówno ptasiej, jak i siedliskowej. Widzimy także Półwysep Rów, który jest miejscem bardzo ciekawym zarówno ze względu na ornitofaunę, jak i unikatowe rośliny. Zalew Szczeciński jest rozległym, ale stosunkowo płytkim obszarem wodnym. Zachodzi tu mieszanie wody słodkiej pochodzącej z Odry z wodą morską. Naturalny podział zalewu pokrywa się z podziałem politycznym. Przebiega tędy granica wodna między Polską a Niemcami. Rejon ujścia Odry jest jednym z najcenniejszych refugiów w Europie. Mozaika siedlisk i krajobrazów pozwala znaleźć tu miejsce do życia wielu gatunkom roślin i zwierząt. Prawie wszystkie tereny wokół akwenu Wielkiego Zalewu zostały objęte różnymi formami ochrony przyrody. Dotarliśmy w miejsce, gdzie doskonale można pokazać różnorodność florystyczną Półwyspu Rów, bogactwo kompleksów roślinnych, począwszy od trzcinowisk i torfowiska niskie z bogactwem roślinności, zarówno tużyc, jak i roślin kwitnących o tej porze roku. Znajdujemy się w miejscu, w którym mamy skupisko roślin charakterystycznych dla Półwyspu Rów, roślin słonoroślowych, tak zwanych halofitów. To są rośliny, które rosną na podłożu słonawym, a to związane jest z tym, że Półwysep Rów okresowo jest zalewany lekko słonawymi wodami Zalewu Szczecińskiego w okresie jesieni, w okresie wiosny. Mamy tutaj koniczynę rozdętą, łatwo rozpoznawalna roślina, ale są i drobniejsze, już zdecydowanie do podziwiania na kolanach, jak mlecznik nadmorski, który ma takie mięsiste liście wypełnione sokiem komórkowym o
dosyć wysokim stężeniu po to, żeby dać sobie radę na tym słonym podłożu. No, na dowód, że są to słonorośla, możemy pokusić się o spróbowanie, czy faktycznie mają jakiś słodki smak. Czy dobrze przyprawione, czy nie. Rzeczywiście jest słona. Półwysep Brów cały czas się powiększa wskutek osadzania się mułów wypływających z Zalewu Szczecińskiego. Można tu spotkać 23 gatunki ptaków z dyrektywy ptasiej, czyli tych rzadkich w skali Europy. Aż 77 samych gatunków wodnobłotnych, których zgrupowania w okresie przelotów sięgają 150 000 zimą i 250 000 w okresie migracji. Wśród nich mamy chronionego błotniaka stawowego i zbożowego, kropiatkę, derkacza, sieweczkę obrożną. Gdzie oni teraz są? O, proszę, są u wejścia do Parku Natury Zalewu Szczecińskiego w ostoi Łąki Skoszewskie, włączonej do sieci Natura 2000. Przez okres co najmniej 300 lat ten cały obszar wilgotnych łąk i pastwisk nadzalewowych był użytkowany właśnie pastwiskowo. W momencie zaniechania użytkowania po upadku PGR-u zaczęły zarastać trzciną, wysokimi trawami i właściwie stały się siedliskiem już nieprzychylnym ptakom. I było oczywiste, że po to, żeby wróciły w to miejsce, należy wrócić do starych metod gospodarowania, ekstensywnego wypasu i koszenia. I tak też się stało. Zostały sprowadzone tutaj koniki polskie, które będziemy mogli zobaczyć, i krowy rasy Scottish Highland jako te duże, inteligentne kosiarki. Zorganizuj mi kilka monet do wyboru, tych aktualnych i tych starszych. Nie boją się w ogóle. Nie, bo one są bardzo przyjacielskie i bardzo ciekawskie. Lubię zapach. Historia tego stada zaczęła się właściwie w 2002 roku. Było 5 klaczy, a następnie w listopadzie 2002 roku doszło kolejnych 11 koników. Z tych 16 takie stado wam powstało? Tak. O, pięknie. To jakie gatunki pojawiły się po wprowadzeniu koników i krów? Konie i krowy, zgryzając ruń pastwiskową, powodują, że tworzy się mozaika roślinności sprzyjająca właśnie ptakom z rodziny siewkowych. Poprzez wydeptywanie tworzą się miejsca odsłonięte, gdzie łatwo dostępne owady stanowią bazę pokarmową dla ptaków, a więc to całe działanie związane z wypasem jest, powiedziałabym, nawet bardziej sprzyjające ptakom niż koszenie. I po wprowadzeniu tutaj takiego właśnie wypasu 2 gatunków zwierząt spowodowało, że pojawiły się różne gatunki, takie jak czajka, jak krzyk, derkacz. A co to? Trochę waży, widzę. Ale się chłopie postarał. Tu mamy czaszkę konika polskiego. Zęby, cęgi tak zwane, znajdują się w górnej i dolnej szczęce. Dalej jest przerwa i zęby trzonowe służące do rozcierania pokarmu, jak u wszystkich roślinożerców. U krowy wygląda to nieco inaczej. Tutaj były zęby w górnej szczęce, tutaj natomiast u krowy nie ma tych zębów. Teraz jak krowa w związku z tym je? Otóż pomaga sobie językiem. Odcina trawę zębami w dolnej szczęce znajdującymi się i zawija językiem kiść trawy i urywa ją. Jeżeli wpuścimy jedno i drugie zwierzę na pastwisko, one stworzą pewną mozaikę roślinności korzystną dla ptaków wodnobłotnych, dla ptaków z rodziny siewkowej. I to jest ważny i pośredni dowód. Skoro
tak w godle symbolizował siłę, potęgę i majestat, to musiał to być Bielik. Jego obraz pojawia się już na denarach Bolesława Chrobrego. Niektórzy naukowcy uważają, że na denarach widać pawia, a nie orła. Rzeczywiście. No dobrze, kochani, ale nie traćcie już więcej czasu. Ruszajcie w dalszą drogę. Przyszliśmy w nowe miejsce i to jest Świetlista Dąbrowa. Również z załącznika siedlisko chronione w ramach sieci Natura 2000. W tle widzimy ludzi, którzy na sąsiadującej z lasem plaży korzystają z jej uroków. Zaraz, to chyba nie jest dozwolone. Oni się mogą tutaj kąpać? To nie rezerwat, nie zamknięty, chroniony obszar, ale coś, z czego cieszą się ludzie. A sama Dąbrowa to oczywiście dom przypułkowy w całej okazałości, ale z domieszką jeszcze innych drzew. Sosny Widać. tutaj dużo jest. Domieszka sosny i oczywiście brzoza. A w podszycie paproć, która nazywa się Orlica Pospolita i nieśmiało płożący się wśród paproci i w podłożu wiciokrzew pomorski. Mamy w podszycie jeszcze jarząb pospolity, jak się dobrze przyjrzymy. To? Tak? Tak. Mamy także śmiałka podgiętego. Na łąkach spotkamy śmiałka darniowego, a tutaj jest taki gatunek. Kochani, za chwilę półmetek naszej wyprawy, a jeszcze nie widzieliśmy żadnego bielika. Zaraz będzie wstyd. Ale tu jeszcze ciekawa rzecz, mianowicie na łodyżce mamy kolonię mszyc. Tej kolonii mszyc towarzyszy jeszcze niepożądany dla tej społeczności mszyc owad, jakim jest larwa muchy z rodziny bzygowatych. I to jest drapieżny owad, który zjada mszycę, a więc jest takim wrogiem naturalnym właśnie mszyc. Wróg? No to wyrzućcie to obłe paskudztwo. Chociaż zaraz. Nie wyrzucajcie. Przecież to mszyce są wrogiem. No tak, larwa to nasz przyjaciel. Wyrzućcie mszycę. Chcesz wsadzić przyrodę do jednej szuflady. Wróg, przyjaciel, a ona zwyczajnie się tam nie mieści, bo przekracza wszelkie granice, i te w myśleniu, i te w przestrzeni. No ale chyba nie uważasz, że powinniśmy pozostawić przyrodę samej sobie. Czasem ratujemy jedne gatunki kosztem innych, a dokonując wyboru, kierujemy się naszym interesem. Pytanie, czy robimy to zawsze z korzyścią dla przyrody? O, mamy jeszcze odrobinę szczęścia, ponieważ udało nam się znaleźć polską lianę. Tak nazywają botanicy, umownie oczywiście, nie fachowo, tę roślinę. To wiciokrzew pomorski, który już kończy kwitnienie, ale jeszcze mamy te piękne kwiaty, które czasem trudno zauważyć, bo bardziej zwracają uwagę zapachem wieczorem. A to, że już właściwie ten okres kwitnienia się prawie kończy, widzimy po owocach, które już się zawiązały. Na razie są zielone, a niebawem wybarwią się i będą czerwone. Roślina o tyle cenna, z której jesteśmy dumni. To jest roślina taka herbowa na Pomorzu, ponieważ tylko tu występuje. I jest oczywiście pod ochroną. To też ujęto w nazwie, bo to jest w końcu wiciokrzew pomorski. Wiciokrzew pomorski, pełna nazwa wiciokrzew pomorski. Proszę bardzo. Zarówno arcydzięgiel, jak i wiciokrzew wybrały Pomorze. Świetny wybór. Nie myślisz chyba, że rośliny kierują się podobną do twojej patriotyczną logiką? A czemu nie? Przyroda głupia nie jest. Dokonuje wyborów. Tu nie ma miejsca na przypadek. Kwiat ma taki kształt, a nie inny. W
przyrodę wpisana jest celowość. Znajdujemy się w miejscu tak zwanej śmieckiej pompy, gdzie słyszymy w tle szum urządzeń, które wypompowują wodę z rowów i kanałów, ponieważ cały ten system łąk podzielony jest właśnie kanałami i rowami. Wiosną zatrzymujemy wodę przy pomocy systemu zastawek, natomiast w momencie, kiedy przychodzi pora koszenia sianokosów, uruchamia się pompę, która wodę po prostu odpompowuje, tak, żeby mógł wjechać na te tereny sprzęt koszący, a potem zbierający siano. Zgódźmy się co do jednego. Przyroda ma swój interes, a my mamy swój. Jednak coraz lepiej rozumiemy, że potrzeby przyrody są naszymi potrzebami. Pytanie tylko, czy będziemy potrafili je właściwie rozpoznać, bo twój patriotyczny klucz budzi we mnie wątpliwości. Wasz kolejny rozmówca zbliża się do miejsca spotkania. Ruszajcie. Obszar ten nazywa się Bagna Rozwarowskie. Pan tu mieszka, jest pan właścicielem tej ziemi. Tak, jest części bagien rozwarowskich, bo całe bagna rozwarowskie są w zasadzie w posiadaniu 3 rodzin. To jest dość słynny rejon, bo znany z wodniczki, prawda? Tak, to jest rzeczywiście flagowy ptak i rzeczywiście jest bardzo mocno zagrożony wyginięciem, a szczególnie ta nasza populacja tak zwana pomorska. To są naprawdę już ostatnie egzemplarze tych ptaków. W tej chwili nawet się odbywają badania skuteczności lęgowej. To jest jakby podstawa będzie do ewentualnej reintrodukcji z innych obszarów, żeby zasilić tą populację. Kolejny przykład dobrych praktyk, działań wspierających przyrodę. A pan widział kiedyś tą wodniczkę? No oczywiście, Tak? można powiedzieć, że prawie znam je po imieniu, bo tak niewiele ich jest. Ale w okolicy znany pan jest też z tego, że przewozi pan krowy promem. One sobie jedzą trawkę, później wracają promem. Płaci pan za bilet, za każdą krowę? No ja nie płacę, ale one mi płacą, zostawiają gdzieś coś tam. A dużo płacą? A gdzie pan wozi te krowy? No, z kolei stąd wozimy na inny obszar naturowy, deltę Świny. Jest to 4 wyspy na terenie Wolińskiego Parku Narodowego i tam one też mają za zadanie chronić i ptaki, ale też tam i rośliny, które bardzo doskonale się czują po wypasie. Jakieś dotacje do tego są? Tak, no niestety opłacalność finansowa chowu bydła mięsnego, mówimy o mięsnym bydle, jest u nas zerowa albo nawet trzeba dopłacać do tego, także bez dopłat nie miałoby racji bytu. Też jest wycinka trzcin zimą, jest wypas, wykaszanie. Dzięki dopłatom do projektów, które realizowane są dla programu Natura 2000, ratujemy zagrożone gatunki oraz dajemy pracę okolicznym mieszkańcom. A warto wiedzieć, że dopłaty na terenach objętych programem Natura 2000 są wyższe niż w innych obszarach. Wciąż przed nami spotkanie z królem Bielikiem I. Po jego włościach oprowadzi was Sebastian. Cześć, Sebastian. Cześć. 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 Słuchajcie, mam jedną rzecz na wodzie do sprawdzenia. Przy okazji mam dla was niespodziankę, także zapraszam. Jest. Mamy cię. Bliżej. Bliżej, płyńcie bliżej. Bliżej płyńcie. Gońcie go. O, ładny. Dorosły, tak. Z białym ogonem. Tak. Dacie radę. Ziomalek. Jaka jest strefa ochrony Bielika? To jest 500 metrów wokół gniazda, zakaz w sezonie lęgowym, zakaz wstępów. Natomiast poza sezonem lęgowym to jest jakieś 200 czy 250 metrów obszaru wokół gniazda, na którym nie można wykonywać żadnych działań. Absolutnie niezwykły. Bajka. Czy bieliki łączą się w pary na całe życie? Tak, to jest typowy monogamista. Ptaki łączą się w pary na całe życie i właściwie tylko śmierć jednego osobnika może spowodować, że drugi partner dobierze sobie innego partnera. Widziałeś to? Wow. Generalnie dojrzałość osiągają w wieku
5-6 lat i od tego momentu dopiero się rozmnażają. No a żyją około kilkunastu, maksymalnie 20 lat, jeśli chodzi o ptaki w naturalnych warunkach. Jak odróżnić młodego od starszego osobnika? Dorosłe osobniki mają białe ogony, są generalnie dużo jaśniejsze, zwłaszcza głowa jest jaśniejsza i wyraźny, jasny, bardzo duży, potężny, żółty dziób. Romku, punkt dla ciebie. Mam jednak asa w rękawie. Ptak na godle ma całkowicie nieopierzony skok, a więc wedle systematyki jest orłanem. A co zagraża bielikowi? Bielikowi jedynie człowiek, przede wszystkim poprzez wycinanie lasów, starych lasów, które są niezbędne bielikowi do tego, żeby założyć gniazdo. Poza tym elektrownie wiatrowe, linie napowietrzne, o które się zabijają bieliki, kłusownicy. Nawet tu w rejonie kilka bielików rocznie w rejonie zalewu jest albo znajdowanych martwych, albo postrzelonych. Jak ja bym takiego kłusownika dorwał, to ja bym go od razu na policję zabrał. Czy bielik co roku buduje nowe gniazdo? Nie. Bieliki wykorzystują przez wiele lat swoje gniazda. Poza tym, no, w momencie, w którym gniazdo się jakieś tam znacznie zniszczy, czy spadnie po wichurze, no to wtedy budują nowe gniazda. A w rewirach często mają 2-3 gniazda, które też naprzemiennie w różnych latach potrafią wykorzystywać, ale generalnie nadbudowują gniazda, korzystują przez wiele lat te same. Gdzie zimują bieliki? Generalnie te bieliki, które tutaj przebywają na zalewie, zostają przez większość roku na swoich terytoriach czy w okolicy terytoriów. A część bielików również wędruje gdzieś tam w cieplejsze strony. Jeśli zalew zamarza, to szukają pożywienia w innych rejonach, w których te wody są rozmarznięte, a z kolei na zalew zimą przylatują często bieliki z północy, ze Skandynawii. Romku, chyba nie uda nam się poznać prawdy o polskim godle. Ja jednak, widząc to piękne stworzenie, nie mam wątpliwości, że to właśnie przed nim ściągamy czapki z głów. Przyznam, że żaden twój argument nie podziałał na mnie tak, jak zobaczenie go na żywo. Witaj w klubie, Romku.